Witam Was serdecznie w części czwartej. Teraz będziemy sobie przygotowywać sukienkę dla naszego anioła. I w tym celu ja sobie wzięłam przód z koszulki. Ważne jest, aby wyciąć wszystkie szwy. Koszulkę rozcinamy, wszystko co jest szwem jest wycinane. Te koszulki mają w sobie troszeczkę streczu, więc się naciągają. Przymierzamy sobie troszeczkę szerzej niż odcinek naszych od jednej rączki do drugiej rączki. W poprzek, widzicie, góra jest gdzie indziej. To jest poprzek koszulki, sam dół. Składamy i wycinamy sobie prosty pasek. W tej chwili weźmiemy sobie naszego aniołka, przymierzymy, na jaką wysokość materiał będzie nam dotykał blatu, resztę podwijamy. To się nam troszeczkę jeszcze naciągnie, więc ten materiał będzie ciut dłuższy. Składamy porządnie. I składamy jeszcze raz. I teraz po ukosie wycinamy ten rożek u góry. To będzie otwór na głowę. A tutaj po ukosie rozetniemy sobie na rękawki. Popatrzcie, nie do samego końca musi nam zostać połączony ten materiał między szyjką a rękawkiem. I taka nam wychodzi sukieneczka. Z reszty tej części, czyli z koszulki nam wyjdą dwa aniołki, z reszty tej części zrobimy sobie dół sukni. A to, co tam u góry nam fruwa z ramionek, wykorzystamy sobie na falbanki. Także nic nie odcinamy, wszystko zostawiamy. Tak to będzie zakładane. No i teraz oczywiście potrzebujemy rękawiczki. Można też robić bez, ale będziemy bardzo długo musieli myć nasze ręce. Zaczynamy od przodu tego kawałka, który żeśmy sobie docięli.
I teraz nasączamy go sobie utwardzaczem. Nie wkładamy go w całości i moczymy go, jakbyśmy chcieli go wyprać, tylko po prostu nakładamy troszeczkę utwardzacza i wmasowywujemy w ten materiał. Ta tkanina powinna być nasączona, oczywiście, że będzie mokra, ale nie tak, żeby z niej kapało. Patrzymy, żeby w każdym miejscu materiał był nasączony naszym utwardzaczem. Możecie się przyglądać, ja sobie tutaj będę teraz nakładać, masować. Ważne jest, żeby żadne miejsce nie zostało bez nasączenia utwardzaczem. I po kolei zjeżdżamy sobie w dół. Jeden rękawek, potem drugi rękawek, no i potem przód naszej sukienki. Ja to zrobię, nie będę przyspieszać, możecie sobie popatrzeć, a ja się odezwę, jak będę miała gotowe do samego dołu. No i tym sposobem mamy nasączoną naszą sukienkę.
Jak możecie tu zauważyć, troszeczkę nam się to wszystko porozszerzało, ponaciągało, ale my teraz sobie po prostu będziemy ją ubierać i sami tam nakładać, gdzie się sukienka należy. I tak sobie rozciągamy. Jeżeli teraz rozciągniemy, to nie będziemy mieć takiego efektu pogniecionego materiału. Także ponaciągać, ponaciągać. I co ważne, nakładamy na ramionka, staramy się nakładać na drut, ale potem przy zakładaniu rękawków i tak nam się to wszystko przesunie. Na razie tym tyłem się nie będziemy tak mocno przejmować. Ważne jest, że na wysokości talii, żeby ta tkanina leżała na bioderkach, na talii i dobrze się do niego przykleiła. Góra nas na razie w ogóle nie interesuje. Anioła oczywiście przytrzymujemy sobie ręką, żeby nam się nie wywrócił i nie potrzaskała nam się główka. Dociągamy, żeby nam u góry tam na ramionka to weszło. Rękawki mogły być trochę dłuższe, ale poradzimy sobie. I teraz tak, rękawkiem wchodzimy pod pachę. Tu jeszcze troszeczkę przodu dociągam. Z przodu dociągam sobie już na bioderko. Z drugiej strony zrobię to samo, ale i tak będziemy potem musieli to jeszcze porządnie ponaciągać i poprawić. Jeżeli nam się to nie chce trzymać, to po prostu sobie z tyłu możemy wbić szpileczkę w talii. Nie zawsze tkanina chce, jak my chcemy. Ale ja Wam zaraz pokażę, ja sobie tam po prostu powbijam szpilki. Jeżeli nasz anioł potem wyschnie i się utwardzi, to szpilki sobie możemy usunąć. Ważne jest, żeby szpilki były ze stali nierdzewnej. I teraz wchodzimy rękawkiem pod pachę, przeciągamy do przodu, rozkładamy sobie rękawek i układamy tak, żeby nam zakryło nasz drut. O, tak sobie układamy rękawek, żeby zakryło nam to łączenie rączki i naszej skórki. Rękawki naciągamy w dół, te końcówki. Wtedy nam się będą fajnie układać. I sklejamy. Z drugim rękawkiem robimy tak samo, tylko że oczywiście w odwrotnym kierunku. Czyli znowu wkładamy pod pachę, przeciągamy, owijamy porządnie o drut i ściągamy końcówki na dół. Możemy sobie to ponaciągać oczywiście.
i sklejamy. Rękawki powinny się na wysokości nad łokciami dobrze trzymać naszego drucika, być owinięty. Tam, gdzie nam jeszcze coś wystaje, choć zaraz będziemy to zakrywać koronką, wielkiej tragedii nie ma, ale można sobie zawsze poprawić. W tej chwili możemy jeszcze z sukienką zrobić to, co nam przyjdzie do głowy, czyli polepszyć. I teraz ten moment, o którym mówiłam, pokażę Wam, jak wbijam szpilki. Naciągamy porządnie i wbijamy do pupy szpilkę. I z drugiej strony jeszcze jedną. No i tak nam to wyschnie. Nawet jeżeli dobrze te szpilki wbijemy, to ich potem z tego miejsca akurat wyciągać nie będziemy musieli. Na pleckach mi to troszeczkę zjechało w dół, ale tym się nie przejmujemy w tej chwili, potem sobie to wykończymy. Tutaj mi się rękawek rozjechał, też sobie jeszcze poprawiam. Ten też, po prostu, żeby ten drut nam zniknął. Ta skórka spod spodu. Tam, gdzie nam coś jeszcze wystaje, odstaje, staramy się przykleić, żeby nasz anioł po zakończeniu pracy wyglądał efektywnie. Rączki na wysokości talii można sobie przygiąć, tak żeby te ręce tam nie stały do przodu. Także zginamy na wysokości talii, tak jakby miała rączki zgięte w łokciach. I ustawiamy sobie tak, jak nam się podoba. I teraz resztę sukienki rozciągamy sobie i układamy przed stojakiem. Potem w trakcie suszenia możemy sobie zawsze ten materiał jeszcze troszeczkę poprawić, ale starajmy się, żeby ten nasz rand materiału, ta końcówka, żeby było podwinięte do środka. Żeby nie było widać tam, gdzie żeśmy cięli nożyczkami. Pamiętajcie, układamy przed stojakiem. Jeżeli mamy kanciaty stojak, a nie okrągły, to żeby tych kątów tam potem nie było widać, to po prostu staramy się ten materiał przeciągnąć troszeczkę do przodu i przykleić go jak na razie do folii,
folia odejdzie bez problemu. I teraz tak, jeżeli Wam się zaczynają kleić rękawiczki, to należy je zmienić. Potem, jeżeli podeschnie ten utwardzacz nam na rękawiczkach, zacznie schodzić jak taka twarda skóra, więc pobrudzimy sobie naszą pracę takim sposobem. Polecam zmianę rękawiczek. I teraz będziemy moczyć takim samym sposobem tył naszej sukienki. Musimy zakryć aniołkowi pupę. No i ja się znowu odezwę, jak będzie ta cała tkanina namoczona. Czyli pamiętajmy, moczymy całą tkaninę i wmasowywujemy.
Tkanina w sumie namoczona, sprawdzamy sobie, gdzie jeszcze mamy ewentualne suche miejsca. Tam od razu nakładamy utwardzacz, a jeżeli jest wszystko w porządku, to chwytamy sobie w tej koszulce za te 2 ramionka i mniej więcej w środku chwytamy i zakładamy na wysokości talii naszego anioła. Tutaj możemy sobie jeszcze te ręce troszeczkę rozszerzyć, one nie są utwardzone, więc się wszystko nam poddaje. Naciągamy porządnie ten materiał i już układamy tak do tyłu, żeby nam się zaczęły układać falbanki. Tutaj też naciągamy, u góry sobie przytrzymujemy na brzuszku, naciągamy i wywijamy do tyłu. W tej chwili możemy sobie po prostu tylko tak wstępnie poukładać, bo i tak będziemy potem jeszcze nad tym aniołkiem pracować, nad tą sukienką, także no tak wstępnie możemy sobie w zamyśle poukładać ten materiał, ale ostateczne zmiany będziemy dokonywać wtedy, kiedy materiał nam będzie podsychał, a potem już na suchym, ale nieutwardzonym materiale. Co jest bardzo ważne, jeżeli planujemy ubrać aniołka całkowicie przed spaniem, to nie damy rady na następny dzień ponaciągać tej tkaniny. Więc albo zostawimy sobie tą pracę na drugi dzień, albo czekamy tak długo, aż ułożymy materiał na sukience. Jeżeli nam za mocno się utwardzi, nic nie będziemy już w stanie zrobić. Teraz zajmujemy się tyłem. Z tyłu tak naciągamy materiał, tkaninę, żeby nam się ładnie naokoło stojaka to wszystko poukładało. Czyli znowu podwijamy te nasze końcówki tkaniny i przyklejamy do folii. Do folii się utwardzacz nie przykleja, tylko w stanie mokrym. Potem jak wyschnie, to po prostu nam ta folia bez problemu odejdzie. I w takim stanie możemy w tej chwili naszego anioła zostawić. Aha, nie, no jeszcze koronka. Ale jeżeli nie zakładamy koronki, to zostawiamy anioła tak i potem dalej naciągamy sukienkę. Ja jeszcze dołożę koronki. No taki sobie kawałek odetnę. W pierwszym zamyśle chciałam to zrobić w połączeniu z rękawkami od razu, ale że ta koronka jest z przodu, ma taką wysoką wypustkę, więc się nie dało. To były takie jeszcze próby, może się wyrobię, ale niestety się nie dało. Rozcinam to sobie, za chwileczkę obetnę to całe. Także mierzymy, jeżeli nam się uda, to możemy tak to założyć, jeżeli nie, to ja rozłożę sobie to na części pierwsze, rozetnę i chociaż jeszcze
Jeszcze próbuję. Nasączamy oczywiście naszą koronkę. Zawsze możemy mieć tą nadzieję, że po nasączeniu ona się będzie lepiej układała. No akurat moja koronka nie chciała współpracować. I przykładamy sobie w takim miejscu, w którym nam się najlepiej podoba. Nie musicie robić identycznie jak ja, bo każdy ma inną tkaninę, każdy ma inną koronkę. To jest po prostu pokazane, jak macie pracować. A jaki będzie efekt końcowy, to już Wam powiem. Każdy będzie miał innego anioła. Przyklejamy. I w talii staramy się mocno podociskać. I znowu gładzimy, żeby nam się to wszystko przykleiło. Jeżeli się nie chce za specjalnie trzymać, no to już wiemy, że pomocne nam będą szpileczki. Ja tutaj zostawię to na sukieneczce na górze, na tej dolnej części. Będzie taki dodatkowy efekt. Nieraz nie warto się przejmować i gładzić i tak nam to odleci. Po prostu wbić szpileczki i będzie dobrze. I teraz sobie dołożymy te kawałki. Podłożymy pod koronkę i wtedy już na pewno się nam nie będzie dobrze trzymać. Więc ja zaraz pokażę, że wbijam do niego szpilki. Robienie anioła to jest dla mnie w sumie rozrywka, zabawa. To nie jest praca. To jest po prostu coś, gdzie mogę sobie odpocząć. Pamiętajcie, żeby ta talia była dość szczupła. W talii staramy się zawsze, żeby ten anioł był szczupły. Przynajmniej moje są zawsze szczupłe. Tak mi się podoba. Wasze oczywiście mogą być ciut inne, ale jeżeli ktoś chce podobny do mojego, pamiętajcie o szczupłej talii. Teraz jeszcze sobie możemy poprawiać. Pooglądamy sobie z każdej strony. No i właśnie w tym miejscu mi odstaje i zaraz pojawią się tam w tych miejscach szpilki.
No, jedna szpileczka już jest. Teraz będzie druga. Jeżeli na talii za mocno odstaje, to też sobie wbijcie szpilki od tyłu. Starajcie się od tyłu anioła wbijać te szpilki w talii. No i tak zostawiamy naszego anioła do podschnięcia. Do zobaczenia w następnej części.